Hello, hello. Hello. Okay, I'm still sharing because, of course, Facebook didn't want to cooperate. I know, I was trying to do it on my phone as well, that you saw right at the beginning. But anyway. Yeah, and I cannot tag you now. But okay, we are live. This way or another, we are live. We're live. We're live. And how do you feel? Because we supposed to be live like 2 weeks ago, and then stuff started. 2, maybe 3. Yes, we've had COVID in my house. I had it and Luke had it. Then we got better, and my husband got it. Now he's got better, and now my mother's got it. It's like we're taking turns. So. Okay, so hello, Karen, and hi, Sue on YouTube. And handmade by Kenny and Sue and Katarzyna. That was very good. Witam was wszystkich. Dzisiaj mamy sztukę art journalingu z Beata. Hello. Cześć. Z Belindą Basson miała się odbyć transmisja 2 tygodnie temu, ale właśnie tak jak zaczęłyśmy, Bela złapała chorobę na C, która ostatnio się rozprzestrzenia po świecie i tak po kolei każdy członek rodziny chorował, no ale dobra, jesteśmy i dzisiaj będziemy mówić o art journalingu. Będę tłumaczyć na bieżąco, więc najpierw Belinda robi po angielsku, a potem Olga robi po polsku. Okay. Yes, Karen, you heard me say that my mom has now got COVID, so we can tick that box. We now have all got that T-shirt. So, okay, I'm going to start off. Most of the journals that I work with are Hahnemuhle, 190 GSM, the Nostalgie range, because Hahnemuhle has quite a few different ranges, but I particularly like the Nostalgie range. That is watercolor paper, yeah? Ish. No, it's not watercolor. It's very similar to the Tim Holtz tags, almost like manila, but it's not. Dobra, więc słuchajcie, zaczniemy. Dzisiaj będzie takie spotkanie bazowe o żurnalach i postaram się w tygodniu wrzucić taki przegląd przez art, journal Beli i sam początek to jest baza. I właśnie Bela tutaj pokazuje swoje odkrycie z firmy Hahnemuhle, tak mi się wydaje, że tak się wymawia. Mój niemiecki jest bardzo słaby, generalnie ja to nazywam firmą z kurczakiem i jest to seria nostalgia, więc nie jest to papier akwarelowy, ale może znieść dość dużo wilgoci, tak jak papiery przeznaczone do mix media, nie odkształca się od wody. Oh, hello. And Anna's in the house. Hello, Anna. Hello, Moika. Okay, so I've got this one, as you can see, is still in plastic. I haven't started this one, and I'm still deciding whether this one's just going to be my handbag sketchbook for open sketching, so I haven't opened it yet. But I have got 2 A5 journals. One has the spine on the long side, and the other one has the spine on the short side. And so they are both A5, but I work them in 2 different ways. Okay. I ten, który Bela ma przygotowany z etykietką, jest jeszcze otwarty, taki nówka sztuka nieściągany. Natomiast równolegle Bela pracuje na 2 żurnalach. One mają dokładnie ten sam rozmiar, to jest A5, ale jeden jest bigowany po długim boku, a drugi jest bigowany po krótkim. Daje zupełnie inną przestrzeń. Nadal mamy takie same pole powierzchni, ale jak widzicie, strona jest w zupełnie inny sposób komponowana. So you can see with the 2 different spines, you can work them differently. So I like this one, which gives you double page spreads, more like a square finished.
and then this one, which gives you the option of doing something really long. You could, of course, work horizontally as well. You don't have to work vertically. Tak jak mówiłam, właśnie jest różnica w tym, jak przygotowujemy strony. Ten, który ma biegowanie po długim boku, po otwarciu daje nam bardziej kwadratkową powierzchnię. Jest to A4, więc taki kwadrat lekko wygryziony. Natomiast ten, który się otwiera po krótkim boku, daje albo bardzo długą, albo bardzo wysoką przestrzeń. To zależy od osobistych preferencji. So what I normally do in my art journals, and you'll see a lot of it in this particular book, is I quite often just prepare backgrounds during one sitting. So these are a whole lot of prepared backgrounds that use stencils and paint and rollers and all sorts of different mediums, usually from when I've been doing another project and I use the book to clean my craft sheet or clean my stencils. I jak widzicie, w żurnalu Belinda ma zaczęte bardzo, bardzo dużo stron i one są bardzo różne, dlatego że ta pierwsza warstwa, to jak zacząć stronę, jak ją złamać, żeby nie była taka pusta, to są albo eksperymenty z produktami na zasadzie mam coś nowego, zobaczmy co zrobi, albo jak pracuję nad innym projektem i hello Niki, i jak zostaje nadmiar, czy to produktu na szablonie, czy na stole, to po prostu całość tego bałaganu jest zbierana do żurnala. Or like this one where I had leftovers of rice paper. I've just glued them in using some mixed media glue, ready to work on top of them. Tutaj jest papier, to jest kolekcja Lady Vagabond Lifestyle. Postaram się podlinkować wszystkie produkty, które będą pokazane w wideo, ale nie obiecuję, bo może nie wyjść. I z innego projektu po prostu została resztka i od razu klap do żurnala. And one of the reasons that I love to do all this preparation ahead of time is so that it has a real good chance to dry and the paper sits flat, because when you store it, although there is a little bit of wiggliness to the page, when I come to work on it again, it means that I'm not having to blow dry the backgrounds. Yes, I will still work on top of them, but the bases are ready to go. Hello Ania, and witamy Reginę. Hello Ania, yes, I see Nikki, Regina. I teraz, jeżeli chodzi o taki sposób, bo oczywiście można sobie zacząć stronę od początku i na pewno w cyklu zrobimy przynajmniej jedną od początku do końca, to przygotowanie tej powierzchni wcześniej daje tą opcję, że ona wyschnie i można zamknąć żurnal, żeby wyschło na płatko. Te strony, które są już używane, one i tak będą lekko pofalowane, jak widzieliście z boku, jak Belinda pokazała ten żurnal, nad którym pracuję, ale nadal, ponieważ są przygotowywane gdzieś tam wcześniej, porządnie wyschną i są płaściutkie i idealne do dalszej pracy. Okay, so you'll notice that these two journals that I'm still busy with have plain covers, but when I'm finished, I like to decorate the covers and I will use molds and quite three-dimensional objects on them. And the reason that I do them last is so that when I'm wanting to work in the book, I'm not fighting and damaging, because this will rock because it's unstable because of the dimension that I've got going on here. So I always leave, and also what happens is, depending on how messy a worker you are, if you've done a really beautiful cover, quite often you can damage it with paint that splashes or messes. So once I'm finished, I will do the covers.
Can you show us the notebook on the side to see how the pages look like when they, yeah. Dobra, i słuchajcie, tak, okładka jest częścią, którą Belinda robi na samym końcu, bo pokazywała, jak bardzo, ponieważ kompozycja jest bardzo przestrzenna i tutaj mamy miks foremek ze stampery i widzę primowe kwiatuchy piękne i wszystko takim ozdobione jest takim sztandarowym stylem Belindy, steampunk z patynką, ale widzicie, jak strony już nie są takie równiutkie i płaściutkie. Widać, że dużo tam miłości poszło w ten żurnal, ale niewygodnie się pracuje i można łatwo zniszczyć kompozycję, więc zostawiamy to na koniec. Okay, so I'm going to flip through this notebook. Some of these are your designs from other places. And I quite often, when I'm designing, I think of a theme that I want to go with. And so it'll either be a color theme or a story theme, like this one was about time. And I mix stencils and stamps and different processes. And I just enjoy, and if I don't like a page, I stick it together. So that's the nice thing about art journals. If you have a disastrous page, well, you just stick 2 pages together. So you can see that not all my pages are overly decorated. Sometimes I start with, this was a piece of paper, one piece of paper where I tore the borders off and cut that out and then worked with stencils. This is a page that I haven't finished. And so I like, these are cut out from Stamperia papers. Together Voyage is fantastic, I think. Yeah, Voyage is fantastic. And then I've also, even though this was a stencil, can you see how shiny that is? I have used embossing powder on that. I zobaczcie, jak Bela przykłada strony. One się od siebie bardzo różnią, ponieważ art journal jest nie tylko do wyrażania jakichś tymczasowych emocji albo chęci popracowania w czymś, albo testowania. To jest w tym przypadku to jest wszystko, jest miks różnych stylów. Każda strona, każda rozkładówka ma jakoś są ze sobą tematycznie powiązane. Większość z nich będzie się skupiała wokół ulubionych tematów, czyli kółka i zegary. To zawsze jest ciekawy temat, ale zegary też są pokazane w różny sposób, bo tutaj mamy taki zegar sztabi, a to jest zegar steampunkowy, czyli cały art journal nie ma konkretnej tematyki, tylko poszczególne rozkładówki i jest bardzo eklektyczny miks różnych stylów. Nie wszystkie są bardzo udekorowane, naciskane i nie każde mają bardzo dużo dziwnych technik. Niektóre strony są tylko do zabawy z maską czy stemplem, ale wszystkie razem, tak jak się przegląda, wyglądają super ciekawie. Okay, you can carry on. Okay, so this page is actually where I cleaned the stencils from when I did this page. So I worked with a water-based ink through my stencils over here in the background. And you can see this clock is black, the wording here is black, the clock inside there is black, the rest is done in browns over the top of the blue background. And what I did is I sprayed my stencil to clean it, but instead of cleaning it with the roller towel, I blotted it. In fact, I even turned the one stencil upside down because you can't even read that. It's back to front and upside down, but it works as a great texture. And here I had used glamour paste through this stencil on something else. And I popped it down over here and cleaned the stencil off over here. So this page... I want to point that the word that is upside down is the word absurd, and it fits very well. That Absolutely. So all I did to finish this page is just add a little bit of stamping, and I'm actually going to leave that page just as it is. And it's basically just from cleaning my stencils.
I tu właśnie mamy taki przykład nie nadmiernie udekorowanej strony. Na stronie z różowym zegarem, właśnie tutaj, były użyte maski i to są maski stamperiowe z motywami Da Vinci i są w czarnym i brązowym kolorze, użyte z wodnym tuszem na jednej stronie, a na drugiej stronie jest po prostu maska posprejowana wodą do wyczyszczenia i zamiast czyścić ręcznikiem po prostu slap do żurnala i potem tylko był potrzebny główny element, czyli ta pancia siedząca na księżycu, to też jest stamperiowa maska i trochę stemplowania po bokach takim steampunkowym motywem z rurami. I strona jest wykończona i widzicie, że nie tylko są produkty nakładane przez maskę, ale też maska była po prostu odbita. Na samej górze strony po lewej, to lewa czy prawa? Po lewej. Po lewej jest słowo absurd, czyli absurdalny, jest absurdalnie do góry nogami i od tyłu i strasznie pasuje to konkretnie do tego słowa. I cała strona jest mniej obłożona dekoracjami, ale wygląda fajnie, ciekawie i była wykorzystana technika nałożenia pudru do embossingu na niewyschniętą pastę. A tutaj w niesamowitym, uporządkowanym katalogu Belindy możecie zobaczyć właśnie maski, które były wykorzystane. Niektóre z nich są już odbarwione na stałe od produktów akrylowych, ale ale wszystkie są wyczyszczone, więc to, że zmieniły kolor, no to taka już ich uroda. Okay, so we carry on. This one was again playing with typewriter theme and paper, colors, just playing, sometimes playing. Hold on for a second. Więc tak, jakie to jest cudnie zrobione, że kartki są tak idealnie płaskie. Belinda właśnie mówiła o tym, że żeby one były tak idealnie płaskie, to trzeba niestety nakładać produkty stopniowo i czekać aż wyschną, a potem przechowywać żurnal złożony na płasko, bo one są popalowane, ale tak tylko minimalnie. Okay, we can move on. I did after. Okay, so this is exactly the same concept. Here I sprayed the circles through the stencil and then I cleaned the stencil on this page. So here is the positive where the ink has gone through the holes, and there is the negative where I have sprayed and splattered the stencil. This one you did live? No, yes. No, not this one. Did I? I could have. Yes, I did. I did it live. It's about 2 years ago. Yeah, either you did it live or I was there when you were doing it, because I remember... No, I did it live. I did it live. I tutaj mamy dokładnie taki sam koncept, a zupełnie inny wygląd stron. Na tych stronach z konikiem były ćwiczone bąbelki, czyli maska z kółkami, jak je pomalować, żeby wyglądały jak bąbelki, czyli tutaj było dużo malowania kredkami, z tego co pamiętam, żeby cieniowanie było takie idealne, ale cały nadmiar produktu z tej jednej strony z konikami, takiego właśnie morskiego, podwodnego świata, gdzie wszystko jest zrobione stemplami, farbami, maskami, ale wszystko nadal tak na płasko. Okay, and on this page, looking at the seahorse, here I have stamped him on paper, colored him in and cut him out and stuck him on.
i właśnie różne sposoby budowania warstw. Te warstwy wszystkie mają, one są lekko przestrzenne. Jak przelecimy palcami po stronach, czuć, że są różne poziomy, ale tutaj głównie chodzi o dobre użycie motywów i kolorów. Jest to ten sam konik morski, raz jest nastemplowany na papierze i podmalowany i naklejony. Tutaj mamy nastemplowany białym tuszem i drugi jest podmalowany farbami akrylowymi. And then over here, using the same stamp, I stamped with white paint, and here I stamped with normal ink and embossed with gold embossing powder. So you can get 3 completely different looks just using the same stamp. Więc nakłamałam wam, bo stemplowanie nie było białym tuszem, było białą farbą akrylową, a ten, który jest taki najbardziej organicznie wyglądający i tak stopiony ze stroną, jest zrobiony za pomocą pudru do embossingu. I cały nadmiar produktów z tej strony poszedł na tą stronę z szaloną dziewczyną z włosami i kwiatkami. U Belindy na kanale jest dostępne to w wersji transmisji na żywo, to chyba 2 lata temu było. Jak nie zapomnę, to dam wam znać. Okay, breakthrough hellos. We have hello from Susie from Canada, and guess who showed up? Yes, COVID positive is in the house. COVID mom. Poor lady, COVID mom. This is one that I did online as well. And you also use the technique with turning the round stencil into bubbles here. Oh, yes. I have, you pointed it out years ago when I hadn't even noticed yet that I have an obsession with circles. They're everywhere. Yes, I still have an obsession with circles. Wiele z tych stron, tak jak ta poprzednia i ta z pędzlami, którą widzicie, tak samo jak ta z twarzą, są u Belindy na kanale i na Belindy kanał to będzie jej imię i nazwisko i zdjęcie pani z różowymi włosami. Zalinkuję na sam koniec w opisie i na Facebooku, i na YouTubie. I te strony możecie sobie obejrzeć tak krok po kroku, jak powstają na żywo. Część stron jest robiona trochę tu i tam, w tak zwanym międzyczasie, ale część z nich to jest taki koncept właśnie od początku do końca. Okay, so handmade by Kenny asked, will I be decorating a page today? Yes, I will, but because art journaling is fairly new to those of you at Sztuka, I just wanted to go through various techniques and options for people to see a more varied idea of where you can go with it. Like this page is combining working with the Stamperia papers and their stamps together with some of their stencils. So when you have a matching range, you can work really well together. Jest. Było pytanie z publiczności, czy dzisiaj będziemy dekorować stronę? Tak, będziemy, bo mamy dzisiaj taki podwójny livestream. Bela zawsze zaczyna od takiej pigułki informacji, co jest bardzo użyteczne dla tych, którzy nigdy w życiu nie pracowali w żurnalu i absolutnie nie wiedzą, co i jak zacząć. Warto i fajnie jest zobaczyć właśnie taki przegląd różnych stylów w żurnalach i fajne jest to, że właśnie w takim żurnale może być wszystko. Tutaj są różne przygody Lady Vagabond i różne testy i to też jest fajny koncept na to, żeby prowadzić żurnal testując nowe techniki i to, co nam tam w głowie wyskakuje i widzimy coś, że a co będzie jak spróbuję tak, a co będzie jak zrobię tak. I wiele z tych stron to jest właśnie takie a co by było gdyby. Okej.
Yes, you can. So here's another example of another page where I cleaned a stencil on the paper and then from another project. And then at another stage, I worked with the Lady Vagabond typewriter paper and the Christmas stencil just to finish the page off. I tutaj była kolejna taka tematyczna strona. Wszystko było odnośnie maszyn do pisania, więc różne ścinki z maszynami do pisania, maska i maszyna z torebki z elementami. Okay, then the last two that I'm going to go through quickly is two square journals. And you can see here that this time around I have already done the covers, but they are flat. They are completely flat, so it doesn't matter. It's not like this one that is so three-dimensional. So if you don't want to wait until your book is finished, you can, if you want to, decorate it with something flat. I teraz przechodzimy do dwóch najświeższych takich testowych żurnali i one już mają zrobioną okładkę, ale tutaj okładeczki są bardzo, bardzo płaskie, więc nie dodają nam rozmiaru. I jest dokładnie ten sam koncept, to jest czyszczenie masek jako początek strony, albo testowanie nowej techniki. Tutaj właśnie jest taka połyskująca ważka, która jest zrobiona pudrem do embossingu na Journalingu zapewne. Yes. In this particular book, which is craft paper, I don't work directly in the book. I work on watercolor paper, just normal, or you can work on any paper really, and then I stick it into the book. So in that case, you could actually go quite dimensional on your cover because you will be gluing it in. And in this one, because I'm working on separate pages, it's not like these ones where I do double pages. Here I work on separate, unrelated images. I w przypadku tego małego żurnala, ponieważ jest to papier typu craft, więc trzeba było go pomalować, większość stron nie jest taką długą rozkładówką, tylko są pojedynczymi kwadratami, pojedynczymi konceptami. Nadal to jest czyszczenie biurka, z tym, że na osobnej kartce papieru i potem jest wklejone do środka. Pięknie się to mieni i zaraz się dowiemy, co się tak mieni, bo wydaje mi się, że to jest ten duochromowy spray ze Stamperii. What is that duochromy, that shimmery thing? Is that Stamperia spray? Yes, it's the aqua color with the iridescent in it, so it has the mica powder at the bottom. Tak, i miałam rację. To jest spray ze Stamperii, aquacolor, czyli jest permanentny i trzeba wyczyścić sobie psikadełko zaraz po użyciu, ale jak widzicie daje przepiękny efekt. Ten akurat nazywa się iridescent, czyli irydujący, nie mylić z irytującym. I w niektórych miejscach jest użyty jako akcent, a na niektórych stronach był po prostu rozpisany na całej stronie i wyglądało to super. Okay, sorry. Malutki żurnal z motywem Lady Vagabond Lifestyle. Okay, you can go on. So this one, this particular book is what I did a test run with all the different aqua color sprays on. Just to see how they would blend and work together. And then I've stenciled on top and worked different things on top. So in this particular book, all the bases are aqua color. W tym konkretnym żurnalu wszystkie strony były potraktowane właśnie sprayami aquacolor w różnych kolorach, żeby zobaczyć, jak one się mieszają. Czyli strony były białe i zaczęło się od tego, że każda była popsikana sprayem, żeby zobaczyć właśnie, jak to wygląda. I ten żurnal ma papier akwarelowy w środku. I potem albo proste maskowanie, albo jakieś powiązane z kolorystyką motywy. Okay. So tonight we're going to work a quick page in this book. Let's start a new one.
We have hello from Leanne on YouTube. The YouTube crew is very strong today. Hello, Deanne. Who else is new since us? She also says that your pages are wonderful. Thank you, thank you, thank you. I really do enjoy art journaling. I mean, yes, I'm showing you guys all my art journals, but art journaling is a lovely way to work on something where you're not necessarily going to put it on display. So it doesn't have the pressure of making a canvas or a gift card or a bigger project. Więc tak, Bela pokazała żurnale i teraz podzieliła się taką szybką mądrością, a żurnal jest świetnym sposobem, żeby po prostu uczyć się zrobić bez dodawania presji, że to musi być kartka, że to musi być kanwas, bez nastawienia, że teraz usiądę i będę tworzyć dzieło. Po prostu siadam, żeby się pobawić. I obstawiam, że dzisiaj będzie aquacolor. Zaraz zobaczymy, co dzisiaj będzie. What are you doing today? I'm betting the aquacolor and going into the game. I was confused by Cocoa Pops. Yes, it's just to protect the rest of the book and my desk. I just use recycled cardboard. It's good to use the cardboard from the cereal boxes because it's thick enough. But not so thick that it pushes your pages up. Hello, Caroline. No więc tak, najpierw przygotowanie do pracy, ponieważ pracujemy bezpośrednio w żurnalu, więc żeby zabezpieczyć pozostałe strony i trochę biurko, będziemy korzystać z opakowania po płatkach śniadaniowych, dlatego że jest na tyle sztywne, że możemy sobie tam trochę napaskudzić na tym opakowaniu, ale nie jest na tyle grube, żeby podnosiło strony do góry. Okay. Wodę i aquacolor, a tutaj mamy Belindę z płynnych akrylików Primy i misterek. Okay, so I'm going to play today with two different mediums. I'm going to work with the Stamperia Aquacolor, and then I'm going to make my own spray using the liquid acrylic. I'm going to put a couple of drops in some water in a little mini mister. Okej, więc tak, do misterka idzie woda i kilka kropel płynnych akrylików Primy. I tutaj kolor był Belinda, natomiast tu mamy iridescent, czyli opalizujący. Okay. W skladełku jest czysta woda. For this particular background technique, you will need your color sprays, some water, and a roll of paper towel. Okej, będzie nam też potrzebny ręcznik kuchenny. Belindy jest wielorazowego użytku, jak widzicie. It didn't come out of my kitchen looking like this, don't worry. Okay, and the aquacolor you have in that iridescent, yeah? I've got the iridescent one because I like the shiny. So what I'm going to do is I'm going to spray my page quite generously with water. Having shaken this up, I'm now going to spray this everywhere. And then I'm going to add a little bit of the brown in it as well. And we'll add some on that side so you can see what the color is doing. Then I'm going to put the pages over like that. And this is where the roller towel comes in. And ta-da! Okej, więc na mokry papier sprayujemy nasze kolory. Można nałożyć jeden kolor na jedną stronę, drugi na drugi, albo poszaleć. Potem wkładamy papiery tak jak testy od Sacha i rolujemy ręcznikiem. Ręcznik tutaj jest na tyle istotny, że wchłania cały nadmiar wilgoci, którą wyciskamy w ten sposób ze strony
Znam ten kręgosłup, to miejsce, gdzie produkt nam się zbiera w taką kałużę, też trzeba zebrać na miar, a potem suszymy na grzewnicy. Okay. And then we have to dry. I like the thing that it's happening on the other side as well. I blotted the middle because this is a stitched book, and what happens is if there's excess water, it will seep through into the other pages. Yeah, I added that part to the translation. I was smart enough to Okay, I'm not getting enough shine. I can't see. Normally the shine comes up a lot after it's dry, but I'm not getting enough shine, so I'm gonna... Remember that today is not the perfect weather to play with anything. Okay, so I'm gonna rather add a whole lot more without too much water. I think I added too much water, so it diluted it too much. I w ramach eksperymentu właśnie Bela mówi, że chyba trochę poszalała z tą wodą na samym początku, więc teraz kilka psików bez rozwadniania i dokładnie w ten sam sposób. Psik na stronę, a potem składamy razem, tak żeby się odbiło po drugiej stronie. Można te plamy manipulować, tak żeby nie było widać, że są odbite, ale zazwyczaj na skończonej stronie nie widać tego, że są odbite mistrzami. Okay, that worked. Did you say hello to Caroline? No, I didn't. Hello, Caroline. She said hello a couple of minutes ago. Ooh, the shine comes through. I already see it. Yes, it's shiny, it's shiny. Okay, so both of these are acrylic based, so they won't, like if I add water on top of this now, it won't do anything. They are permanent now when they dry. Zarówno ten spray Aquacolor, jak i spray, który robimy mieszając wodę z płynnym akrylem, będą permanentnie po wyschnięciu. To znaczy, jak teraz jest już strona, zanim jest strona wysuszona, można się pobawić tak jak akwarelą i zrobić piękne tło z przechodzącymi w siebie plamami. Ale teraz, jak już są wyschnięte, zostają w takiej formie, w jakiej je wysuszymy i można kontynuować pracę. Woda już nie jest straszna w takiej stronie. Okay. So now you can see, because I've just done it, my pages are quite curled. That's from being wet and then being dried. So that's why I like to do this and then store my book closed, because then when I come to work on one of the other pages, like these ones, I mean, the crackle paste is completely dry and the page is nice and flat. So that's why I like to do my pages, leave them and come back to them later. But this one we will carry on with today. Dzisiaj będziemy kontynuować tą stroną, ale jak widzicie w tym pierwszym momencie one faktycznie troszeczkę się wywiną. To jest naturalne zachowanie papieru, ponieważ włókna są najpierw zmoczone, potem wyschnięte i one się rozkurczają i kurczą. I w wyniku tego ten papier nam się zawija. Dlatego najlepiej jest zamknąć książkę i zamknąć arżurę i pozwolić mu posiedzieć na płasko, on się ładnie wtedy wypracuje. Okay, so AMSR. Oh my God, too many words, too many letters in one word. Cześć, Eva. Okay, so I know this is a really huge stamp, and these stamps by Prima, they designed them for the well, they can be used on anything, but they're more for the furniture market, in my opinion. But I wanted to show you how awesome these work even in a tiny little journal like this. So I'm going to get out some permanent black ink and just going to decide what I want where.
handmade by Kenai made a comment that she loves how the page looks like the stormy clouds. I see a swimming person. They have two eyes and the open mouth and the It's a hands bit like like that. those Roll those black ink splats that they use in psychology. What do you see? Yeah, Yes. exactly. And I will make a print screen and I will show you where I saw the person because that is something else. Okej, więc tak, będziemy dzisiaj używać stempla z Primy. One są dedykowane do dużych powierzchni, do ozdabiania mebli, ale to nie znaczy, że nie można ich użyć w żaden inny sposób. Dzisiaj Bela korzysta z tuszu permanentnego, czyli on po wyschnięciu ma właściwości archiwalne, nie będzie się rozmazywał od wody i będzie po prostu zostanie tak, jak będzie następowany. Nakładamy dużo na cały stempel i zdejmujemy część papierowym ręcznikiem. Okay, you can So carry I've inked really well all around the edge. Then I took my roller towel and I took some off in the middle because I don't want it to print right across my page on purpose. Okej, więc tak, zdejmujemy tusz z samego środka, żeby to nie był taki druk jak z drukarni. Część tego stempla nadal możecie Wam odbić, więc to będzie taki bardzo delikatny wzór tam, gdzie tusz był ściągnięty ze stempla. Ten konkretnie daje nam parę minut na pracę i bardzo ostrożnie, sekcja po sekcji, Belinda dociska stempel ręką i sprawdza, czy idealnie się odbił i mamy bardzo fajną odbitkę. Jak widzicie, w niektórych miejscach właśnie ta odbitka nam zanika, przechodzi ładnie z skórnego do odcienia tła i po skończonym stempowaniu powinniśmy wyczyścić stempel. Coś nie czyste, tylko nie mówcie nikomu. Okay, and I just use these are from IKEA, sorry. The cotton lint-free washing up cloths I like to use to get the excess ink off. Not really to clean it, but just to stop it messing on everything else. Yeah, I said that you have to clean your stamp immediately after the use, but I don't do that. I was on. Okay, so here you can see there's a light residue of ink where I didn't take it off. I didn't take it off perfectly. I wanted it to print lightly, but you can see that it has printed nicely all the way around the edges. No i właśnie mamy idealną odbitkę wzdłuż brzegów, a w środku, tak jak Wam mówiłam, miejscami gdzieś tam jeszcze trochę się odbiło, bo ten tusz jest bardzo, bardzo napigmentowany, ale jest to bardzo delikatna odbitka i teraz przypomina taki stary pamiętnik, gdzie już część tuszu nam wyblakła, a teraz będziemy przymierzać inne stemple. Okay, what's now? Okay, I have this stamp set that I know Sztuka has got available on their website. I have lost, there's an end of a notepad thing, stamp that was up there. I've put it somewhere else, can't find it. But we will use the rest of the stamp because I want to stamp this and put it down here. And that's as far as I've thought for now. So while I'm stamping and doing that, I will think about the rest of the page. Okay, so the rest will be off the card. Więc tak, przerzucamy się na stempel i to jest stempel gumowy, też z Primy. Jest jeszcze jedna część do tego stempla, gdzieś się zawieruszyła i Bela chce odbić z tego, co kojarzę, maszynę do pisania. Tak, maszynę do pisania. I to jest koniec tego, co zaplanowała. Więc cała reszta już będzie, że tak powiem, wymyślana w trakcie pracy. Ja właśnie szukam tego stempla, żeby Wam powiedzieć, jak się nazywa. I'm looking for the stamp.
want to say what was the name. I'm sure it was Prima, and Yeah, it is Prima. Yeah, I'm pretty sure that it was somewhere here. I checked today before I used the stuff to make sure that they had everything. Okay, so I've combined both a brown ink and a black ink on the stamping just to make it a little bit more interesting. Okay. So I stamped first with brown and then around the edges with black. Więc tutaj mamy miks dwóch kolorów, tylko i wyłącznie po to, żeby ta odbitka wyglądała ciekawiej. And now you have to watch me fussy cut, which is not my favorite thing to do in the world. Where's David when I need him? Could pass it through the screen, he'd cut it out for me perfectly in no time at all. Więc tak, teraz przydałby się teraz Dawid do wycinania, bo Dawid uwielbia wycinanie precyzyjne. Especially as I've lost my favorite scissors. Belinda, podobnie jak ja, nie jest największą fanką, a jeszcze taka niesamowita tragedia, mianowicie zaginęły nożyczki, ulubione nożyczki do wycinania, w związku z czym podwójna tragedia. Okej, więc stempel nazywa się Romans i jest creamowy, kauczukowy i jest na wyprzedaży. Okay, so the stamp that she used not only is available, it's also on sale right now. Yay! Yay! Już Ewa linkuje stempel. Postaram się podlinkować wszystkie produkty dzisiaj użyte i omówione dogłębniej. Tutaj będzie stempel kauczukowy. Aha, i linki widać tylko na YouTubie, bo niestety na Facebooku się coś mi przycięło dzisiaj. Natomiast ten duży stempel to jest też Prima i to jest handwritten note. One się nazywają stempel akrylowy Maxi i mają 31 na 31 cm, czyli pokrywają nam całą stronę papieru scrapbookingowego. Okay. Okay, there we go. Ink the edge, okay. So we will have that there. And then another thing that's on sale. I just need to find it in my book of stuffs. No, wrong book. Wrong book. Dobra, na Facebook chyba się udam, bo udostępniłam na Sztuce, dlatego nie mogę skomentować teraz na Facebooku. This one's on sale as well. I was looking at all the sale ones and I was like, oh, I've got that one. I'm looking for my circles. Where are all my circles? There, this one's also on sale. SKG 466. Okej, więc teraz Bela nam podała kod w ogóle do znalezienia maski. Maska też jest aktualnie na promocji, bo od zeszłego tygodnia przybyło nam promocji na takie bardziej letnie produkty. Mamy na wyprzedaży całą masę fajnych kolekcji ze stamperii. Jest kilka arkuszy Lady Vagabond, cała kolekcja Sir Vagabond i takie bardziej letnie klimaty jak kolekcja plażowa z zeszłego roku i ja właśnie widzę, że teraz na wyprzedaży są pojedyncze arkusze papieru z Voyage de Fantastique i na pewno przynajmniej jeden trafi do mojego koszyka. Przeglądanie wyprzedaży to bardzo, bardzo zła rzecz. Okay, I shouldn't have both inks open because now I stuck my brown ink in the black ink. Anyway, we'll carry on. I'm doing brown ink over the top so that it has a little bit more interest. That was the plan. Więc tak, trochę się tutaj zrobiło zamieszanie, ale to normalne przy art żurnalowaniu.
Ponownie mieszamy brązowy i czarny, dlatego że po prostu ta różnica w kolorze będzie wyglądać ciekawiej i bardziej naturalnie. So whenever I'm working on a journal page, I like to work in different layers. So I have done the spraying as the base, I have done stamping, and now I'm adding stenciling. Eva commented on the fact how nice your stencil storage is. I have a lot of stencils, so I try and keep them in some sort of theme. It just makes it easier for me to find them. So you have two books. One is for circles and the other one is others. You are so rude. I have 3 books. One is for steampunk, one is for circles, and one is for others. Oh my God. My apologies. Są posegregowane ze względu na ilość masek, które Belinda posiada, bo maski to jest jej ulubiona rzecz, maski i stemple, więc kolekcja jest naprawdę duża i są 3 segregatory. W jednym są kółka, w jednym jest steampunk i w jednym jest cała reszta. I właśnie wszystko jest tak ładnie posegregowane, więc nie musi siedzieć i szukać i po pracy czyści i odkłada je na miejsce. Ja nie posiadam takiej determinacji. Moje są czasem czyszczone i to jest wszystko. Okay, it's very light. I will hold it up to the camera so you can see shortly. Dobry wieczór dla Eve Creative. Okay. Any other questions? No, not for now. I'm because it's a holiday time, so usually questions, if they happen, they accumulate through the week, and then when meeting, they can be answered. If there will be something that I don't know what to say, I will message you right away. Okay, so here you can see the brown. Because I got a very light brown background over here, I wanted to include the brown and the brown that I've put in the typewriter. So I like some sort of cohesion and repetitiveness in color. Więc tak, ponieważ w tle pojawił się brązowy, to była właśnie burnt sienna z Primy i to bardzo delikatne, takie herbaciane zabarwienie nadało stronie, więc użycie brązowego tuszu przez maskę i stemplu daje nam 3 użycia koloru, więc jeżeli to jest zasada kompozycyjna, którą Bela często używa w journalu i często o tym mówi, jest to fajna zasada, żeby powtórzyć każdą rzecz 3 razy, więc nawet jeżeli zrobicie jakiś błąd, powtórzcie go w 2 innych miejscach, wtedy nie będziecie aż tak rzucać w oczy, że coś poszło nie tak. Tutaj ten delikatny brąz w tuszu pięknie wyciągnął tą brązową część tła i wszystko wygląda milej dla oka, kiedy mamy tą powtarzalność na całej stronie. Więc o ile nie tematyczny journal, to tematyczne rozkładówki na pewno ułatwią Wam pracę. A tutaj mamy papier, na którym pewnie będziemy się stampować. Did I guess correctly that you will stamp something on that piece of typewriter paper that is sticking out? Yes, I'm not sure what I have. I'm just waiting my wedding stamps. Yeah. I will have to find something. I don't think Sztuka has them now, but I know they probably had them, the Fanabay stamps. I'm pretty sure that she can use whatever fits the page, and that will be fine. But those are in Sztuka for sure. I didn't see them on the website. So
Yeah, they are on the website, but they because there is only few of the Prima rubber ones, so they are together with the acrylic ones. But there is a couple of patterns from. Okay, so I'm gonna use Trust the Magic, but first I must decide which way do I want my piece of paper to go. That way or that way? I want it to go that way. Okay, so I'm gonna ink up if I can find where I buried my ink. Okej, i teraz będziemy stemplować napis i ponieważ się nie mieści cały na tym paseczku papieru, więc Bela znalazła coś, co pasuje rozmiarem. I jak widzicie, z ręki na freestylu przepięknie następuje cały napis. Gdybym to ja stemplowała, to już by wyglądało tragicznie. I Ewa, ja swoje też czyszczę po pracy, to znaczy wrzucam je do naczynia z wodą i myję je raz w tygodniu. Więc jeżeli potrzebuję użyć tej samej maski, to albo muszę ją umyć i wytrzeć od razu, albo zazwyczaj używam po prostu innej maski. Okej. And he created says that it's amazing effect, and I also shared that I'm so impressed watching the freehand stamping because I know that with me, first approach and it's already not. And I want the paper to look like it's kind of wavy, so I'm just gonna add extra shading. Can you see that? Yes. Poduszeczki przy tuszowaniu brzegu delikatnie w dwóch miejscach Belinda wjechała w papier i teraz zobaczcie, z odległości to wygląda tak, jakby był taki popalowany, jak właśnie wychodzi z maszyny do pisania. Okay, so now I'm pretty much finished, but I want to add a bit more brown stamping. So these are individual letters that come apart, but I'm going to leave them on here and leave them together. And then I'm just going to use my brown ink and I'm going to use them in the background. I tak, teraz w sumie strona mogła być skończona. Bela mówi, że jeszcze czegoś jej brakuje, więc dostępuję tutaj takie litery z maszyny do pisania. Te literki są pojedyncze, można je rozdzielić i ułożyć z nich na pisanie. Są dokładnie tej samej wielkości, więc na linijce można je poukładać. Ale tutaj używamy ich jako całości, jako stempla w tle, z tym samym odcieniem brązu. I zauważcie, że Belinda robi coś, co się nazywa ghost stamping, czyli tuszujemy stempel, odbijamy raz, a potem odbijamy drugi raz. Ta druga odbitka, która daje nam taki bardzo grunge'owy efekt, niby się odbiło, ale w sumie to nie. To jest właśnie coś, co nazywamy ghost stamping. I like it, and I like how it actually pulls that sepia from the background, because it was very gray until you added those little touches of really light brown, and now it's obviously brown and gray. Yeah. So now I'm happy with that. I'm going to put this on. I'm now looking for my glue. Here we go. And then we're pretty much done. I'm going to just add a little bit of color around the edge of the page with some ink. And then I want to clean my stencil further on in the book. Okay, więc tak. Ta strona na razie będzie skończona. Może być tak, że nie wiem, za tydzień, dwa do niej wrócimy. Teraz już na sam koniec pracy zostaje nam puszczenie masek i wytrzemy sobie je w następne strony kiedyś do wykorzystania. Dreamwood Butterfly is asking
if the texture, oh my God, sorry. The texture is there without it being dimensional. Yes, it's a completely flat page. Completely flat. I tutaj było ciekawe pytanie, ponieważ takie warstwowanie daje wygląd bardzo przestrzennej pracy. Mamy wrażenie, że strona jest bardzo dużo się dzieje, ale jest to nadal płaściutka strona. Ewa, ja mam ten duży stempel, więc jeśli masz ochotę się pobawić, to możesz wpaść i się pobawić z dużym stempelem. Tylko mój się już nie klei do bloczka. There we go. So that's my page done. And cleaning, you promised cleaning. Yes, so I'm showing you the page first, then we will just push back and clear the desk. And Elu said that she loves journaling, but lately she had the opportunity to work with it only during the classes. Elu na pewno musi już od czasu do czasu chociaż coś poswyrać w jakimś żurnalu, jeżeli lubisz, bo dla mnie na przykład to zupełnie nie jest wygodna forma i nie działa dla mnie, ale lubię oglądać cudze żurnale i są bardzo inspirujące. Okay, so I've gone a few more pages ahead, so this is 4 pages ahead. I don't do the very next one, so it's not so obvious. Just like I did in my other book where I showed you, so that you have, if it's one straight after the other, sometimes it's a bit obvious. So I just work ahead in my book. Okay. Więc tak, przesuwamy sobie kilka stron, otwieramy żurnal w dowolnym, przypadkowo wybranym miejscu. Ja się tutaj dopytałam, dlaczego akurat 4 strony na przykład, żeby nie były strony za blisko siebie, żeby to wykorzystanie tego samego produktu nie było takie super oczywiste, jak przeglądamy. I psikamy maskę obficie wodą, tak żeby ten cały tusz nam się aktywował, z tym, że pamiętajcie, że to jest tusz wodny, bo tusz permanentny wyczyścimy od razu po użyciu, on i tak odbarwi nam trochę maskę, ale najlepiej właśnie pracować albo z tuszem wodnym, albo czyścić bardzo szybko po wykorzystaniu w ten sposób i wtedy to działa nam magicznie. Bierzemy tutaj bardzo artystyczną rolkę papieru i toczymy, żeby ściągnąć nadmiar wilgoci. Z jednego czyszczenia masek spokojnie kilka stron można by było zrobić w zależności od koloru. I nasza maska jest czysta, będzie lekko odbarwiona w niektórych miejscach, w zależności od tuszu, ale jest już czysta i przygotowana na kolejne użycie. Okay. Yes. So we now have a clean stencil and a page ready to go. Yeah, so now we are leaving it to dry and then we close the book so it will be nice and flat, yes? Yeah, exactly. And we're ready. So when I open my book, I can flip through and I can find any page that I want to work on, and yeah, then it's ready. So it's 2 for 1. Hello, Jessica. Oh my God, I have no idea why my hands are reminding me Belinda. Hey, Jess. So that's it for tonight. Next time we will work on different ideas and products to use in journals and do another page. Yeah, and in the meantime, I will be live with David and I will put on the video with you flipping through the journals that you sent me. So, in case that somebody wants to request some pages, they will have something to refer to. That is awesome. And the page that you did today is awesome as well. I already love that background. Ta-da.
and it's so shiny, and I still see that person that I really see the person there. Send me a picture. I will show you the person, because once you see it, you cannot unsee it. Unsee it, I know. So. Słuchajcie, i to będzie na dzisiaj wszystko. Omówiliśmy sobie podstawę journalingu, zrobiliśmy jedną stronę, zaczęliśmy drugą. Następne spotkanie z Art Journalem będzie za 2 tygodnie, też w czwartek i być może, że też będzie o 20:00, w zależności od tego, jak będzie gorąco, bo po prostu o 6:00 nie dało się wysiedzieć ani w moim, ani w Beli Studio. I następnym razem porozmawiamy sobie o różnych produktach i różnych rzeczach, które można wykorzystać na płaskich stronach, ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo chcielibyście, żeby którąś ze stron obejrzanych dzisiaj albo na wideo, które niedługo dla Was wrzucę, żeby je odtworzyć, to piszcie śmiało i zobaczymy, co da się zrobić. Okay. You can speak now. Dziękuję. Oh my God, that was such a nice Polish. I loved your accent. Eva, 1 of 10 words. Dziękuję. Eva said, thank you for today, and handmade by. Can I send 2 thumbs up and bravo and say see you soon? And I will. See you in 2 weeks. Yes, I will wrap the live stream, and thank you, Bella. It was fun. It was fun, and thank you everyone who joined us on both YouTube and Facebook. Dziękujemy za dołączenie, było super fajnie. Widzimy się za 2 tygodnie z Journalingiem, a w przyszłym tygodniu będziemy szaleć z foremkami z Dawidem.